poprzednim epizodzie wysłuchaliśmy opowieści lokalnego kierowcy o tragicznym ataku niedźwiedzia na dwójkę ludzi i psa. Musieliśmy zmienić plany przez największe od 100 lat pożary w miejscowości Jasper. Płynęliśmy kajakiem po jeziorze Moraine, a także morsowaliśmy. 2 minuty w tej wodzie zdecydowanie wystarczająco. Zobaczyliśmy sporo dzikiej zwierzyny, a także przeszliśmy 27 km, żeby zobaczyć jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Paliliśmy jakieś 2 miliony kalorii, ale było warto. A w tym epizodzie wybierzemy się do Vancouver, gdzie 3 wieloryby prawie wywrócą nasz ponton. Zobaczymy ciemne strony miasta i ludzi zombie po zażyciu fentanylu. Wybierzemy się do Top of Vancouver, żeby zobaczyć panoramę 360 stopni Vancouver. Także to było niesamowite. A także zobaczymy Muzeum Nauki i zegar działający na parę. Spending time far away was never what I meant to do for. Po 2 dniach w aucie dotarliśmy do Vancouver. I wish that I To jest nasz apartament na następne 2 noce. Bardzo wysoki standard i niesamowity widok na Vancouver i na Muzeum Nauki. Link znajdziecie w opisie pod wideo. Nie tracąc czasu, wyszliśmy odkryć centrum, Vancouver. ale to, co zobaczyliśmy, naprawdę mrozi krew w żyłach. Na każdym kroku można napotkać ludzi zombie po zażyciu fentanylu. Dzielnica Downtown Eastside stanowi smutną część kryzysu związanego z fentanylem, bezdomnością i szalejącą epidemią narkotykową. Ulice roją się od osób walczących z uzależnieniem. Można tu zobaczyć na własne oczy niszczycielskie skutki fentanylu. Liczba zgonów z powodu przedawkowania gwałtownie wzrosła. Fentanyl jest do 100 razy silniejszy od morfiny. Został początkowo opracowany do celów medycznych, jednak jego wysoka siła działania i niski koszt produkcji sprawiły, że stał się atrakcyjną opcją dla nielegalnych producentów narkotyków. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć więcej na ten temat. Tymczasem wracamy do naszej przygody w Vancouver. Zaczynamy naszą przygodę, krótką przygodę w Vancouver od zegara, który działa na parę, czyli Gastown Steam Clock. Wygląda to super naprawdę. Zobaczmy mechanizm od środka. Na miejscu poznaliśmy Touch z Brazylii, która również odwiedziła Kanadę. Idziemy prawdopodobnie tam do góry na punkt widokowy Harborough Center. Zobaczymy, nie mamy biletów, podobno kosztują $18, także zobaczmy, czy uda nam się tam wejść. Weekendy i wieczory, wejście, które się nazywa od strony ulicy Hastings. Punkt widokowy jest zamknięty. Jedyna opcja, żeby zobaczyć zachód słońca, to jest pójście do restauracji. Ale domyślam się, że restauracja jest trochę droga, ale upewnijmy się. O czym trzeba wspomnieć, to to, że cała restauracja i platforma, na której znajduje się restauracja, się obraca. Czyli widzimy stąd panoramę 360 stopni Vancouver. It'll be so neat if you want what's with the dinner menu. Yeah. Sprawdziliśmy ceny i już złożyliśmy zamówienia. Także za to trochę wina Chardonnay, $17. Starter około 30, w okolicach $30. I główny kurs, czyli główne danie, kaczka i baranina w okolicach $70. Można zamówić potrawy, które kosztują nawet 150. Także nie jest to najtańsze miejsce, ale zobaczcie sami widoki. Ale ogromne miasto. Także spróbujmy starter beef carpaccio. Bardzo dobre. I'm barely getting by.
Ogólnie zaobserwowaliśmy, że wszyscy tutaj w restauracji są elegancko ubrani, ale jak widać, żeby dostać się do restauracji, nie trzeba być elegancko ubranym, czyli koszuleczka zielona, spodenki, o tutaj właśnie, buty, adidasy, nawet nieczyste, po przygodzie w parkach narodowych, no niestety nie są już tak białe, jak były na początku. Także stąd możemy zaobserwować Port Vancouver. Love you like we'll never fade away. Yeah, fade away. Oh, just let me hold you. I've been hanging by the phone, waiting for you to call me. 'Cause you never. Także mamy baraninę. Spróbujmy na szybko. Przepyszna. Mega. If you're home, 'cause I need someone right now. And I'm a little numb from the love you gave me. I've been sleeping alone. Nazwa restauracji Top of Vancouver, czyli góra Vancouver, szczyt Vancouver. Tight until we fade away. To gdzieś kiedyś siadłam. Just let me love you like we'll never fade away. Yeah, fade away. Just let me hold you. Także to było niesamowite, drogo, ale naprawdę super. Udaliśmy się z powrotem do apartamentu, ponieważ przed nami mega ekscytujący dzień jutro. Okej, jesteśmy na zewnątrz biura White Whales i udajemy się łódką, żeby zobaczyć wieloryby, orki. Zajmie to około 3 do 5 godzin. Jeśli chodzi o cenę, $203 kanadyjskie dolary za osobę. Także tutaj jest parking. Tam się płaci na rogu za 6 godzin $14. Także już jesteśmy ubrani, wyglądamy jak astronauci, gdzie jesteśmy gotowi do wyjścia. I am going to be your naturalist. Także idziemy w stronę łódki, za nami jest jakieś 20 osób łącznie. Idziemy właśnie poznać kapitana, zapomniałem imię. Hi. Oh, hi again. Welcome aboard. Could you tell them about the various sections? Over these waves. We'd like to keep those after, but with the group A full-grown male dog. Now we only get to live this day once, guys. So let's enjoy it. Jest szybko, jest dziwko. Piękne widoki. This is crazy. This is awesome. Słyszeliście już pewnie najnowsze wieści. Wieloryb prawie wywrócił nasz ponton. Wypłynęliśmy z firmą turystyczną z Vancouver w Kanadzie, żeby pooglądać wieloryby. Te łagodne olbrzymy zazwyczaj są całkowicie nieszkodliwe, ale jeden żartowniś trochę za bardzo się do nas zbliżył. Nasza łódź bujała się jak szalona. To było ekscytujące i przerażające jednocześnie. Pamiętajcie, że nawet fajne przygody mają swoje ryzyko. It's a whale blessing. Oh, that smell. Oh, look at that. Oh. What the heck? Zobaczcie na to, jest tutaj. Oh, wow.
tutaj widzimy foki, które Their whiskers are what they use can detect the movement of fish. So they live, if they cannot find any of them in the water, fishing to be done, but regulated these threats can bring the cost close to you versus we can do. Także naprawdę to było warte. Właśnie wróciliśmy do portu. Coś pięknego. Zobaczyć te wszystkie wieloryby pływające pod łódką, wokół łódki. Wieloryby, które opluwały cię, pryskały cię wodą. Niesamowite. Wyspa Granville to następne miejsce, które warto zobaczyć w Vancouver. Także jest to wyspa, gdzie znajduje się pełno sklepów, gdzie znajdują się sklepy z kawą, gdzie można kupić świeże ryby, ciastka, piwo. Rano tu byliśmy o 8:30 i było pusto. Teraz jest godzina 1 w południe i zobaczcie, co się dzieje. Pełno ludzi, także wyszliśmy na zewnątrz i są tutaj siedzenia, gdzie można zjeść jedzenie, które się właśnie zamówiło w markecie. Super sprawa, super widokami. Teraz szukamy Sandbar, także znaleźliśmy restaurację Sandbar. Podobno niesamowite miejsce, jeśli chodzi o sushi, owoce morza, ryby. Skillet right here is really hot, so just be careful. Enjoy. Thank you. Na początek zamówiliśmy kraba. To był jakiś bake. Beautiful. Także restauracja znajduje się bezpośrednio pod mostem. Także spróbujemy teraz homara. Mam w oliwie, zamoczymy. Pycha, naprawdę dobre. I dlaczego teraz homar? Homar tutaj kosztuje 2 razy mniej niż w Anglii. Połówka homara $48. I tu mamy szczypce do łamania homara, także zaraz ich użyjemy. Cieknie z tego. Większy kawałek mięsa. Czy dobra? Także podsumowując, 1 starter, ryba halibut, 1 homar i 2 herbaty, $127. Także okej, to teraz idziemy zobaczyć Muzeum Nauki. Że największy znak zapytania na pewno, jaki kiedykolwiek widziałem. Can I have 2 tickets, please? 2 adult, right? Yes, please. It's gonna be $73.19. Także mamy bilety za 2 osoby $73,19. Także zaczynamy od pierwszego poziomu, właściwie drugiego, galeria, a później zejdziemy o 4:19 zaczyna, czyli za pół godziny zaczyna się pokaz naukowy. Jak wejdziecie tylko do tego pokoju, stajecie się jego częścią. O, jak się chodzi, widać normalnie animacje się pojawiają. To jest mega ciężkie, taki kawałeczek zdycha co najmniej. Że świecą w ciemności. Które? Chcesz usiąść?
Czemu ty nie umiesz czytać? Co tu jest napisane? Please do not use your face. Oh, sorry. Także po raz pierwszy widzę auto Tesli Cybertruck. Niesamowite. Ten samochód jest znany z tego, że jak testowali, czy jest kuloodporny, Elon Musk rzucił kulką metalową w szybę i szyba się roztrzaskała. Powinno to spowodować to, że mniej ludzi zamówiło to auto. Przed sprzedaży okazało się, że to spowodowało, że jeszcze więcej ludzi zamówiło to auto. Bardzo ładna katedra w drodze do parku Stanley. Trochę zajechane te budynki studenckie. 7-Eleven. Więc zobaczcie na rozmiar tych wszystkich budynków dookoła. Nie byłem nigdy w Nowym Jorku, ale wygląda to jak z filmów o Nowym Jorku. Także możemy zobaczyć stare budynki, stare niskie budynki pomiędzy wysokimi. Także prawdopodobnie ludzie z tamtych domków nie zgodzili się, żeby sprzedać działkę. No i tak zostali w mieście pomiędzy w cieniu. Zobaczcie na to. Maszyna do płacenia za parking. To rozpoznaję tylko i wyłącznie z filmów amerykańskich. A przypominam, że jesteśmy w Kanadzie. Następną miejscówką, którą zobaczymy, jest Stanley Park. Park Stanleya. I postaramy się tutaj wypożyczyć rower i pojechać dookoła wyspy. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Patrz na tamten budynek. Jaki przekrzywiony. Jesteśmy w parku Stanley, idziemy wzdłuż rzeki i za kilkadziesiąt metrów powinny być rowerki. Sprawdziliśmy na mapie, także zobaczymy. Lord Stanley. Cisza, ucieczka od zgiełku miasta. Coś niesamowitego. Widzieliście kiedyś czarną wiewiórkę? Jesteśmy w parku Stanleya i zaraz wypożyczymy sobie rowerki i jedziemy wokoło parku. Także co trzeba zrobić, to ściągnąć aplikację, która się nazywa Mobi Rogers, podłączyć ją ze swoją kartą. Można brać rower i śmigać, także śmiało. Okej, także mamy rowery, udało się i jedziemy wzdłuż parku. Super. Jak tam, babe, dajemy radę? Okej. Także krótki stop, żeby odpocząć i żeby popodziwiać widoki Vancouver. Zobaczę. Także widzimy, że samoloty startują i lądują na wodzie. Brockton Point, latarnia morska. Pięknie. Jesteśmy około w połowie drogi i za nami znajduje się most Lionsgate Bridge. Zatrzymaliśmy się obok skałki, która jest znana ze wielu zdjęć, także wygląda niesamowicie, zwłaszcza przy zachodzie słońca. Także się tego nie spodziewałem, żeby zobaczyć imprezę na plaży w czasie zachodu słońca. Patrzcie na to. Problem jest w tym, że wszystkie są zajęte stacje, także musimy znaleźć następną stację, gdzie będzie miejsce na nasze rowery. Także akwarium Vancouver jest następną opcją. Znajduje się on w parku Stanley. My niestety nie mamy już czasu w Vancouver, także może następnym razem uda się zobaczyć. Póki co lecimy. Także skończyliśmy jazdę na rowerach. Troszkę ponad 10 km zrobiliśmy wokół całej wyspy Stanleya. Zajęło nam to godzinę 35. Trochę dłużej niż zakładaliśmy, bo jak sami widzicie, już jest ciemno. Także jest jak jest, ale było warto, naprawdę. O, ale foty były. Widzicie, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Little Larry's puzzle. Ale także opuszczamy piękne Vancouver i lecimy do Toronto. Lot z Vancouver do Toronto potrwa 4,5 godziny, ale zanim na dobre opuścimy Vancouver, mamy okazję zobaczyć, jak to miasto, a także góry skaliste wyglądają z lotu ptaka. Następnym razem wodospady Niagara, posłuchamy muzyki napędzanej prądem, tworzonej przy użyciu jednego z genialnych wynalazków Nikoli Tesli. W tej okolicy turyści są naciągani na każdym kroku. Pokażemy Wam 3 największe oszustwa, które warto znać, aby nie dać się naciągnąć. Powinni zrobić schody, ale jak zrobią schody, no to wtedy już nie będą zarabiać na tym, żeby zjechać tą budką w dół. A na koniec zobaczymy wodospady z różnych, niezwykłych perspektyw. Z lotu helikopterem, podczas rejsu łodzią, tuż pod wodospadem, a także pod jego potężnym strumieniem. Zdanie na temat sztucznych ogni codziennie o 10:00 przez całe lato. Dzięki, że zostaliście do końca i jak zawsze do następnego razu.